Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 8 dzień listopada 2022 roku. Imieniny obchodzą Hadrian i Sędziwój. W Gdańsku mamy 10 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie. Blok BTC numer 76 2240, cena KNG 3,75 USDT, cena cash 300 KNG. To oznacza, że jeden cash, jeden udział jest warty 5270 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga jest wyceniona na dziś na 132 miliony złotych. To jest kwadrans Kango numer 122. Proszę subskrybujcie, wciskajcie łapki, udostępniajcie, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Oczywiście zostańcie do końca, bo najciekawsze będzie na końcu. Dajcie znać, skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co jest małe niebieskie i zjada kamienie? Mały niebieski zjadacz kamieni? Brawo, brawo. Znałeś to? Nie. Pięknie, pięknie. Myślałem, że nie będzie znał, byłoby okej. Powiedz, co się dzieje w świecie Bitcoina i Ethera. No, mamy duże zamieszanie. Muszę powiedzieć, że coraz mniej jest na rynku analityków różnego rodzaju, chociaż ostatnio znalazłem szczegółowy wykres pokazujący prognozowaną cenę Bitcoina na koniec dnia, na każdy dzień od dzisiaj do końca 2026 roku. Rozumiem. To jak pogoda, tak? Słuchaj, bardzo fajny wykres, bardzo mi się podoba. Muszę posprawdzać, jak te predykcje będą się sprawdzały. Niemniej no, aktualna cena 19800, mieliśmy przez chwilę powyżej 21. Nie udało się utrzymać, ale muszę powiedzieć, że nie było ekscytacji na rynku. To znaczy nie było takiego wielkiego jakiegoś poruszenia, że przebiliśmy 21. Raczej to było takie nic wielkiego się nie dzieje. Spadło znowu teraz do 19800. No procykliczni, czy procyklowi analitycy mówią, wszystko jest ok, tak musi być, będziemy mieli spadki, wzrosty i będziemy delikatnie szli coraz wyżej i dopiero jak przebijemy 23-24 tysiące, to rozpoczną się faktyczne wzrosty. Zobaczymy. Nie wiem, to na pewno nie jest porada inwestycyjna, bo nie jesteśmy doradcami finansowymi, więc możemy się dzielić jedynie wiedzą. To samo zresztą z ETH, tutaj troszeczkę bardziej psychologia gra, no bo spadliśmy poniżej 1500, 1493, $5 było jak tuż przed wejściem na antenę, więc no jest tak słabo. Rynek generalnie jest nastawiony nie byczo, tylko niedźwiedzio. 86% ankietowanych mówi, że raczej niedźwiedzio, ale czy to przypadkiem nie znaczy właśnie, że mamy dołek, nie? Bo jak wszyscy mówią kupuj, to znaczy, że trzeba sprzedawać, jak wszyscy mówią sprzedawaj, to znaczy, że może trzeba kupować. No, ale powiedzmy sobie o dwóch takich ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Właściwie ich było więcej, ale chodzi mi teraz w kontekście Bitcoina. Pierwsza sprawa, no to jest to, o czym mówiliśmy podczas ostatniego odcinka No Comment, czyli stopy procentowe. Amerykańskie stopy procentowe 0,75 punktu do góry. Tak. To dużo. No nie, pamiętam, że powiedziałeś, że generalnie rynek tego się spodziewał, ale to trzeba powiedzieć, to dużo, rekordowa. Więc i co ciekawe, cena kryptowaluty, Bitcoina, nie zareagowała na to jakoś szczególnie. Nie było strzału w dół. Tak. Tutaj dotykamy jeszcze jednego ciekawego elementu związanego ze Stanami Zjednoczonymi i myślę, że może to jest też, może wpływać, ale dokończmy twój wątek. Tak, a druga rzecz, no to czytaliśmy o tym, że Binance doświadczył dużego zakupu Bitcoina i natychmiastowej wypłaty. 2,5 miliarda dolarów to jest wartość tego Bitcoina. To dużo. No to jest bardzo dużo. Jeden z blogerów powiedział, że gdyby 20 razy powtórzyć tę transakcję, to nie będzie Bitcoinów. Na giełdzie. Tak. Na giełdzie, że wszystkie giełdy będą pozbawione Bitcoinów. No i takie zakupy, kiedy zresztą żyjemy w takim przekonaniu, że to jest bardzo ważny wskaźnik. Jeżeli krypto wypływa z giełd, no to jest to wskazówka, że mamy akumulację. Tak, że mamy akumulację i że przygotowujemy się do tego, że coś pozytywnego się wydarzy, jeżeli chodzi o cenę. No na pewno świadczy to o tym, że inwestor, który kupił te bitcoiny, nie będzie chciał ich sprzedać w najbliższym czasie. No na pewno nie kupujesz za 2,5 miliarda dolarów bitcoina, żeby spekulować na nim, w sensie, żeby jutro sprzedać. To tak to jest nie bardzo, działa. myślę, bardzo dobre Tak. dla bitcoina spostrzeżenie i jakby to
spojrzenie na tą cykliczność Bitcoina i tam to pokazanie, że dołek już prawdopodobnie mieliśmy, chociaż niektórzy wieszczą, że musi spaść do 13, żeby było to otrząśnięcie, ale z drugiej strony właśnie, nie? Bo ja słyszę pytania, czy kupować już teraz Bitcoina i tak się zastanawiam, no właśnie, co ty byś powiedział? Ja zawsze odpowiedziałbym to, w co naprawdę bardzo mocno wierzę, Bitcoina się zawsze kupuje, albo się tylko kupuje. Po prostu kupuj i tyle. Jeżeli ktoś zadaje pytanie, czy kupować teraz Bitcoina, to oznacza, że jest krótko na tym rynku, tak mi się wydaje. No bo ktoś, kto przetrwał jedną bessę, jedną hossę albo trochę więcej, no wie, że po prostu jak się kupuje, to się generalnie dobrze na tym w długiej perspektywie wychodzi. To nie jest prawda inwestycyjna. Ostatnio słyszałem, że nie musimy tego mówić, ale a już nie fajnie to brzmi. No to ja tylko powiem, że bardzo ciekawą takim eksperymentem myślowym jest pomyślenie sobie, ok, jeżeli teraz kosztuje 19 800, to jak myślisz, do ilu spadnie? Nie? I teraz jeżeli powiesz, on będzie 13, no to a jak bardzo wierzysz w to, że będzie 13, a może już nie będzie nawet 18? I czy jesteś gotów zaryzykować wszystkimi, całą swoją inwestycją w to, że spadnie do 13, żeby kupić ten dołek? Tak. No i wiadomo, dołka się nigdy nie kupuje. To naprawdę trzeba być szczęśliwcem, żeby kupić dołku. Za to w drugą stronę to działa całkiem nieźle, że kupujesz na górce. Tak. I wydaje mi się, że tutaj dobrym jest to podejście takiego właśnie kupowania, tego cyklicznego kupowania Bitcoina za coraz mniejsze kwoty, czyli na przykład wystawić sobie zlecenia za 19, za 18, za 17, 16, 15, 14. Okej, jak spadnie do 13, no to moja średnia cena zakupu będzie 17 albo 16. No i czy to jest aż tak duża różnica, czy to jest aż tak duża strata dla nas? Chyba nie, więc tutaj wydaje mi się, że takie podejście daje nam większą pewność, że jednak coś zarobimy. Łukasz, pojawiło się pytanie, na które pewnie w tej sekundzie nie odpowiemy, ale myślę, że powinniśmy odpowiedzieć na nie w ciągu tego tygodnia. Ile KNG jest na rynku? Inne pytanie, ile procent KNG jest w rękach założycieli i sponsorów strategicznych? Będziemy chcieli o tym pewnie niedługo powiedzieć. Zostańcie do końca tego odcinka, no bo wszyscy drapiemy się w głowę i myślimy sobie, co takiego dzieje się na rynku KNG, ale zostawiamy to na deser. Tak, tu przypominam, subskrybujcie, lajkujcie, tak. Bo gorący czas przed nami, faktycznie warto być na bieżąco z wszystkimi newsami, no i żeby nie pominąć tego, to najlepiej właśnie zasubskrybować i kliknąć w dzwonek, będzie wtedy pewność, że informacja o nowych newsach i materiałach dotrze do Was. No i będzie nam bardzo przyjemnie. To I jest bardzo ważne, tak? Przyjemnie, oczywiście. Jeszcze jedno pytanie, kiedy na Kanga pojawi się Cardano? Pytanie z nienacka dla Ciebie. Jeszcze nie będziemy udzielali może szczegółowych informacji. Ale będzie się działo niedługo. Tak. No to Łukasz, to jeszcze taki dość ciekawy temat. Czy wiesz, co się dzieje z Majką? Od razu powiedzmy, co to jest Majka. Majka to jest zestaw regulacji, które chce wprowadzić Unia Europejska i one dotyczą między innymi, czy one są związane z procedurami AML, i zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, tak? I próbą regulacji krypto. Tak, dokładnie tak, przy czym te regulacje, jak się okazuje, miały być znacznie szersze. Miały na przykład ustalać zasady działania stablecoinów. Tak, ale ponieważ oni nie rozumieją tego, to się wycofali. Zaraz więcej, bo niektóre państwa walczyły o to, żeby wprowadzić na przykład limit obrotu stablecoinami. Nie wiem, jak chcieliby to zrobić. I stablecoiny, które nie miałyby swojego oparcia o euro, miałyby być poddane silnemu ostracyzmowi, tak bym powiedział. Generalnie te przepisy są naprawdę niebezpieczne, tak bym powiedział. Dlaczego? No właśnie, ze względu na to, że jakby bardzo silny nacisk na AML i uwaga, powiedzmy sobie szczerze, to, że będziemy weryfikować za wszelką cenę, kto kupuje i sprzedaje kryptowalutę, tak naprawdę daje pewne narzędzia rządzącym, a niekoniecznie wspiera walkę z praniem brudnych pieniędzy. Jest to świetny pretekst, wyrażamy takie przekonanie, ale na przykład Majka miała również regulować tematy związane z kopaniem kryptowalut, mianowicie miała wskazywać, czy ma wskazywać limit energii, jaka jedna kopalnia może zużyć na wykopanie bitcoina, czy tam jakieś ilości. Rozumiesz, takie regulacje już dość naprawdę ciekawe. Przypomina mi sprzed 3 lat wniosek, nie pamiętam, czy to nie było nawet chyba komisarza
Unii Europejskiej, który zawnioskował za tym, żeby tak, wszystkie konta Bitcoina. Tak, z blockchaina, no jasne. No to bardzo, bardzo śmieszne. Tak, ale uwaga, bo na ostatnim chyba no comment powiedzieliśmy, że pojawia się być może pewien koń, którego do tej pory nie dostrzegaliśmy. Kto to był? Wielka Brytania. Wielka Brytania, która generalnie chce schodzić z dość restrykcyjnych warunków, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. I uwaga, Majka została odłożona. Nie będzie podpisana w tym roku. Proszę. Uzasadnienie jest takie, że nie zdążono przetłumaczyć dokumentu na wszystkie języki, więc urzędnicy nie mogli się tutaj zapoznać, ale no nie wydaje mi się. Tak naprawdę dyskusja na temat Majki ma wrócić dopiero w przyszłym roku. To jest wiadomość tam prawie z ostatniej chwili, co generalnie uważam, że jest dobre, no bo każda regulacja przy krypto, może nie każda, ale prawie każda jest z definicji zła, ale dzieje się. Myślę, że ktoś spojrzał sobie tutaj do kolegów i koleżanek z kanału La Manche i myślą sobie, no kurde, niebezpiecznie się robi. Może coś za tym stoi. Słuchaj, wiesz, jaka informacja do mnie dotarła parę dni temu i zdałem sobie wtedy sprawę, że przegapiłem jedną niesamowicie ważną informację. Znaczy ja przegapiłem. Nie mówiliśmy o tym, albo może wspomnieliśmy takim półsłówkiem, właśnie jak wszędzie wszyscy wspominali. Pamiętasz, była mowa o tym, że Stany troszeczkę tak siłują się z Chinami. Tak. Rozmawialiśmy o tym, że na przykład bardzo prawdopodobne jest to, że Chiny od lat zawyżają swoje PKB i że ono jest o 60% mniejsze niż to, które oficjalnie mówią. To o 60% to podałeś teraz po raz pierwszy. W sensie ostatnio powiedziałeś, że Chiny kłamały. Że kłamały, tak. Że o 60% mniej, czyli 40% tego, co podają, to jest prawdziwe. Okej, może nie padła ta liczba, ale tak jest w tej pracy badawczej. Mówiliśmy o tym, że restrykcje Stany wprowadzają i nagle dotarło do mnie, jaką restrykcję wprowadzono. Z tego, co wiem, pierwszy raz w historii. No. Otóż wszyscy Amerykanie, którzy pracują przy półprzewodnikach na stopniu kierowniczym drugiego stopnia, no i wyższego oczywiście, mieli do wyboru albo zaprzestać pracy i wyjechać z Chin do zeszłego piątku, albo zrzec się obywatelstwa. No to brzmi bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie. Przypomnę, że Chiny technologicznie są cały czas zacofane. To, że mamy iPhone'a z Chin, to nie znaczy, że on został wyprodukowany w Chinach, tylko on został złożony w Chinach. Ewentualnie proste sprawy typu szkiełko, obudowa zostały wyprodukowane w Chinach, a te najważniejsze rzeczy, czyli mikroprocesor i wszystkie te półprzewodniki w większości pochodzą z fabryk z Tajwanu. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale mówi się o tym, że Chiny najlepsze, co mogą wyprodukować, jeśli chodzi o chipy, to jest 14 nanometrów, dobrze mówię, a w tej chwili, przypomnę, ta technologia stosowana przez Apple'a to jest 5, a nawet mówi się o tym, że 3 już w nowych będzie, a to są olbrzymie różnice. Tam po drodze jeszcze było 12, 10, 8, więc może świadczyć faktycznie o tym, że Chiny są w opałach. A z drugiej strony, że doszło do bardzo mocnego zaostrzenia tego siłowania się. No, ciekawe, jaki udział w tym wszystkim mają kryptowaluty. Natomiast ja bym powiedział tak, nie zdziwię się, no w tym roku pewnie nie, ale jak w pierwszym kwartale przyszłego roku Chiny przeproszą się z Bitcoinem. Po raz kolejny. Ale czy muszą się przepraszać? Bo może one są już dawno przeproszone. Nie, no to ja wiesz o tym, że wyznaję taką teorię, no nie, że one się tak naprawdę nigdy nie pokłóciły. Zresztą taka ciekawostka, ostatnio ktoś zrobił takie zestawienie, ile rządy poszczególnych krajów mają kryptowalut. I tutaj przede wszystkim nie chodzi tylko o takie inwestycje, jak robi Salwador, no ale okazuje się, że jeżeli w wyniku zajęcia
nie wiem, jakieś piramidy Ponciego i tak dalej, dochodzi do zajęcia kryptowalut, no to one są zaksięgowane gdzieś tam na koncie Ministerstwa Finansów czy jakiegoś innego ministerstwa i okazuje się, że Chiny są w tej chwili w czołówce. No proszę. To taka ciekawostka. Słuchaj, mamy bardzo dużo pytań ciekawych. Może odpowiem na pytanie Zbyszka a propos tokena Cash, no bo token Cash jest takim tokenem szczególnym, użytkowym. On ma dużo użyteczności, a jedna z użyteczności polega na tym, że może być wymieniony na udział w spółce matce. Faktycznie mieliśmy tutaj opóźnienie, ale myślę, że to jest kwestia naprawdę najbliższych 10 dni, kiedy ogłosimy już tą wymienialność na nowo w pełni. Dodam, że opóźnienia wynikały z tego, że chcieliśmy być w 100% pewni, że nikt się do tego nie przyczepi. No teraz już taką pewność mamy. I tutaj też pojawiają się pytania o KNF. Grzecznie czekamy, słuchajcie, nic tam się nie dzieje, liczymy na to, że sprawa zostanie umorzona. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, ale na to wpływu nie mamy. A tu, Łukasz, pytania do ciebie, na przykład pytanie dotyczące stop-lossów. Tak, planujemy wprowadzić kiedy będzie stop-lossy, natomiast przypomnę, że stop-lossy przede wszystkim mają znaczenie na rynku z dźwignią. To tutaj się je przede wszystkim stosuje. Jeżeli gramy na takim rynku spotowym, zwykłym, to te stop-lossy czy take profit nie są aż tak istotne. Tutaj raczej, sądząc zresztą po popularności tej usługi, te zlecenia cykliczne spotkały się moje ulubione, to jest mój feature, ja tego używam, te zlecenia cykliczne spotkały się z bardzo dużym pozytywnym przyjęciem i są stosowane bardzo intensywnie i zachęcam. To naprawdę daje bardzo dużo możliwości takiego skupowania na przykład z rynku tokenu, czy wyprzedawania się z tokenu bez dawania jakiegoś dużego sygnału rynkowi, że coś takiego się dzieje, tak? Czyli nie zaburzamy za bardzo samym kursem. Także jedna z rzeczy, która została wprowadzona na Kanzę i bardzo, bardzo pozytywnie przyjęta. Cieszymy się bardzo. Okej. Pojawia się pytanie, czy Kanga ma podobną tokenomię do FTX-a i czy Kanga ma swoją Alamedę. Alameda, przypomnę, to jest fundusz, który zawiera dużo tokenów FTT, więc może podyskutujmy o tym, co się wydarzyło faktycznie w ciągu ostatnich kilkuset godzin. No tak, wielka wypłata FTT z FTX-a, potwierdzona przez Binance, że to oni zrobili i że planują w związku z informacjami, które do nich docierają, planują wycofać całą swoją płynność. No właśnie i teraz powiedzmy sobie jeszcze tak, żeby dla tych, którzy może nie wiedzą, FTX to jest druga giełda po Binance'ie. I w ogóle ciekawe jest to, że CZ czy Binance jakby inwestuje w tokeny innych giełd, ale o wiele bardziej ciekawe jest to, że CZ zapowiada właśnie na swoim Twitterze, że będzie wyprzedawał te tokeny. Jaka motywacja stoi za CZ-em, którego zaczynam podejrzewać już o najgorsze manipulacje. W ogóle, tak. Bardzo, bardzo możliwe, że właśnie to jest próba zmanipulowania rynkiem, natomiast faktem jest, że niektórzy twittersi i w ogóle influencerzy tacy, którzy nieczęsto wypowiadają się w sposób kategoryczny, zaczynają teraz dawać bardzo konkretny sygnał, na przykład Ran Neuner, który ma ponad 500 000 followersów, tak, napisał żeby jak najszybciej opuścić. I powiedział, że chyba to jest porada inwestycyjna. I jeszcze tak, to jest porada inwestycyjna, więc faktycznie widzimy tutaj zobacz jedną rzecz, sortować trzeba. Tak, to tutaj do Rafała, natomiast na Twitterze pojawiła się od razu odpowiedź do CZ-a. Pani prezes tego funduszu, to właśnie powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, że jest FTX i jest fundusz, który należy czy jest bardzo mocno związany z FTX-em, który na swoim bilansie ma gigantyczną ilość tokenów FTT. Tak. Co w ogóle tak naprawdę oznacza, że te dwie organizacje stanowią jedną. Formalnie dwie, ale tak naprawdę są jedną. No i teraz w odpowiedzi na tutaj te informacje od CZ-a na Twitterze pojawia się odpowiedź: hej CZ, chętnie odkupimy od ciebie te wszystkie tokeny za $22 w ramach transakcji OTC.
No aktualna cena jest 18. No, a to było jeszcze wtedy, kiedy było 22 z hakiem. I teraz chodzi mi o coś takiego. Gdyby CZ faktycznie chciał się pozbyć tego, to przecież wiadomą rzeczą jest, że powinien zaproponować zrobienie transakcji OTC, gdybyś mógł jeszcze wyjaśnić, co oznacza transakcja OTC. No OTC to znaczy poza rynkiem, nie wystawiamy tego na rynku, bo nie chcemy zaburzyć rynkiem. No, skupno tak olbrzymiej ilości, czy sprzedaż tak olbrzymiej ilości tokenów zawsze zaburza rynkiem, ryzyko spadku ceny i tak dalej, więc jeżeli mamy chętnego, no to zawsze bardziej, warto... że chętny jest emitent, no nie? Tutaj jak się okazuje, tak. Czy tam ktoś związany Może doszło do transakcji. No nie, to jest, nie, no cena idzie w dół i teraz CZ oczywiście postrzegany jest przez niektórych jako ten, który wjechał na białym koniu, no bo to daje szansę tym maluczkim się wyprzedać, zanim on zacznie wyprzedawać. O co chodzi CZ-owi? No bo oczywiście wiadomo rzeczą jest, że jeżeli ktoś taki jak on pisze na Twitterze takie rzeczy, no to w gruncie rzeczy jest to po prostu gigantyczny atak na ten token. Tak, no ten token miał stabilną cenę w okolicach $22,5–22 i potem nagle spadł, właśnie patrzę w tej chwili do Papryki do 15,4, czyli dosyć istotny spadek i to spadło dosłownie tam w minuty w pewnym momencie. W tej chwili 18,35. No, myślę, że oby to nie była druga Luna. To napisał CZ. On napisał to trochę inaczej. Napisał, uczymy się z doświadczenia opartego o Lunę. I powiedział jeszcze jedno zdanie, że nie będziemy udawać, że się kochamy, skoro jesteśmy po rozwodzie. Grubo. Także coś takiego się dzieje. Dodam to, co mówiliśmy ostatnio podczas No Comment, że CZ zmienił swoją orientację, jeżeli chodzi o CBDC. Tak. Już otwarcie mówi, to nie jest takie złe, tam z kolei Artur Hayes mówi, że CBDC jest zagrożeniem tylko dla rynku kryptowalut, CBDC jest zagrożeniem dla komercyjnych banków. No tak, oczywiście, bo to odbiera bankom sens istnienia. Dokładnie tak, także dzieje się i dorzucę jeszcze do pieca jedną rzecz a propos Binance'a, bo myśmy chyba o tym nie mówili. Jakoś się to tutaj przewinęło. Nie wiem, czy wiesz, że Binance wprowadza nowy token, szukam w tej chwili dokładnie, jak on się nazywa, to ma być token NFT, nowy rodzaj tokena, który ma być przypisany do mnie i to ma być mój klucz do tego, żebym ja weryfikował się w smart kontraktach, mógł się logować w przyszłości do Binance. Elektroniczne ID. Tak. Oczywiście, znowuż, idea, która za tym stoi, jest piękna, żeby było szybko, bezpiecznie. W tym tokenie mają być zapisane informacje na twój temat. No to otwiera drogę do pełnego śledzenia, nie? Oczywiście, że tak. Ale Chińczycy tego nie rozumieją, że takie śledzenie... Ja chciałbym zauważyć kilka faktów. Dziwne zachowanie CZ-a a propos swoich przyjaciół konkurentów. Zmiana orientacji, jeżeli chodzi o CBDC. Sam fakt, że CZ jest Chińczykiem, też trochę jakby zaczyna niepokoić. I wprowadzanie teraz tokenu, który ma być tokenem weryfikacyjnym, który za jakiś czas stanie się po prostu wymogiem. Chcesz się zalogować gdzieś do jakiegoś zdeksowanego systemu, musisz użyć tego tokena. Nie wiem, czy czujesz ten zapach, który właśnie w tej chwili się unosi. Siarki. I to nie jest szambo, które tutaj wymieniają, tylko coś innego. Także no... Słuchaj, no to ja może trochę pozytywniej. Tak. Tutaj możecie zobaczyć, bardzo ciekawy raport trafił w nasze ręce. To jest robiony przez Fidelity. To jest taki nieduży fundusz inwestycyjny. Jak sobie sprawdzałem, w grudniu zeszłego roku miał $4,4 biliona pod zarządem. Dla pewności sprawdziłem dzisiaj. Dzisiaj ma, czyli na koniec czerwca, sprawdzam. Tak, jak myślisz, ile mają? Oni piszą na swojej stronie oficjalnie. Mieli 4,5 powiedzmy w grudniu. Ale w co inwestowali? W nie, to jest olbrzymi fundusz zarządzający aktywami wielkich graczy. Ale inwestują w krypto? Nie. Zaraz dojdziemy. No dobra, więc jeżeli nie inwestują w krypto, to myślę, że mają połowę tego. Nie, mają już 10 miliardów. Przepraszam, bilionów. Przypomnę, bilion to jest 1 i 12 zer. To jest taki jeden z tych funduszy jak BlackRock,
Nie mogę już zlotka, no. Olbrzymi. Oni sobie robią 3 miliony trade'ów dziennie. Oficjalnie. Tak. Także duży fundusz. No i jak widzicie, opublikował taki raport, który jest przeznaczony tylko do instytucji. Ale nam się udało dotrzeć. Mamy do niego dostęp i tam przepytano, to był drugi kwartał, końcówka pierwszego kwartału tego roku, wysłano ankiety do ponad 1000 różnego rodzaju firm. To były właśnie, sprawdzam dokładnie, żeby powiedzieć, jakiego rodzaju to byli, tak. To były tradycyjne hedge fundy, to były fundacje, były VC, były takie zarządzające funduszami emerytalnymi, zarządzające majątkiem jakichś dużych rodzin, inwestorzy, którzy dużo inwestują indywidualnie, czy po prostu do osób, kim na przykład my nie jesteśmy, czyli do financial advisor, czyli do doradców finansowych. Tak. Więc do nich wysłano i oto bardzo ciekawe wyniki. Poproszę tutaj właśnie ten slajd. Mamy nastawienie do cyfrowych dóbr, czyli można powiedzieć ogólnie, że do krypto i do bitcoina w szczególności. I zwróćcie uwagę, że w zeszłym roku 45% było pozytywnie. W tym roku, mimo tego momentu, w którym to następowało, to pytanie, czyli totalnego spadku, tak, widać. 51%. Wyraźny wzrost pozytywnego odbioru. W Bitcoinie może aż tak bardzo tego nie widać, ale zdecydowany również wzrost, jeśli chodzi o Bitcoina, mimo moim zdaniem chyba najgorszego momentu do pytania, upadek Luny, problemy Celsjusza, to jest wszystko, co złe, to właśnie w tym momencie. I na może nie kolejnym, albo może pokażmy jeszcze ten kolejny slajd. Tutaj zobacz, jak się rozkłada pozytywne nastawienie do krypto. Ludzie, oczywiście te tradycyjne hedge fundy, czy jakieś tam te bardzo klasyczne i bardzo konserwatywne fundusze inwestycyjne nie są zbyt zadowolone o krypto, ale zwróć uwagę, że one po prostu bardzo mało wiedzą o krypto. No tak. 13% z nich powiedziało, że w ogóle rozumie, tak, wie o co chodzi, więc nic dziwnego, że nie inwestują. Dopiero jak popatrzymy sobie na financial advisors, czy na VC fundusze, to oni mają wiedzę, to one też inwestują. I to jest bardzo ciekawy wskaźnik, który pokazuje, że warto mieć wiedzę i edukować się. Co ciekawe tutaj jest, że VC, które powiedziały, że będą inwestowały w krypto, nie inwestowały krócej niż 2 lata, czyli oni są albo dłużej na rynku, albo może nawet jeszcze nie zainwestowały. Okay. Że to tutaj mamy. Ostatni slajd poproszę i to pokazuje generalnie nastawienie. Niebieskie to są w zeszłym roku, czy kupisz krypto? Tak. A zwróć uwagę, a zielony to ten rok. Praktycznie w tych wszystkich mamy wzrosty, to przy na przykład tych inwestorach indywidualnych aż o 16 punktów procentowych, z 70 na 86. W VC z 91 na 94. Tak? Czyli zdecydowane wzrosty. Tutaj mimo maksymalnie rynku Bessy mamy wzrosty. Także bardzo ciekawe. Jak byłem teraz w Banking Forum, to miałem trochę okazji porozmawiać właśnie z przedstawicielami świata bankowego, najwyższymi urzędnikami i oni o krypto w mojej ocenie nie wiedzieli nic. No, oprócz tego, że to scam, pranie brudnych pieniędzy i tam płacenie za zabicie teściowej. Ja bym na przykład swojej teściowej nie chciał zabić w żadnym wypadku. Muszę to powiedzieć, bo wiem, że ogląda. Mamo, uwielbiam cię, no nie? Więc tutaj oczywiście edukacja jest bardzo ważna. Łukasz, zbliżamy się do końca, natomiast i teraz, bo pojawiło się jedno pytanie, na które myślę, że trzeba odpowiedzieć. I konkurs. Konkurs i w ogóle zapowiedź tego, co się ma teraz dziać. Ale zacznijmy od tego pytania. Na Telegramie jeden z użytkowników zauważył, że giełda robi sztuczny obrót. Nawet pokazał film, czy to normalna praktyka zawyżania wolumenu giełdy. Znaczy,
nie wiem, o jaki rynek chodzi, natomiast pogadajmy o tym, czym jest market making, bo wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwe i trzeba wyjaśnić tą kwestię. Tak, no, są wyspecjalizowane firmy, wyspecjalizowane instytucje, które zajmują się animacją rynku, może użyjmy takiego stwierdzenia, i to jest powszechna praktyka stosowana na giełdzie papierów wartościowych, na New York Stock Exchange. Tam występują tego typu firmy i tego typu działania się podejmuje. No i jakby każda giełda stara się zapewnić większą płynność i mieć bardziej taki aktywny rynek, więc można przyjąć, że tego typu działania są na każdym rynku stosowane. Tak. I teraz wyjaśnijmy, że my już jako Kanga od każdego nowego tokena, który chce do nas wejść, wymagamy tego, żeby zapewnił odpowiedni wolumen na rynku, bo jest to bezpieczne dla inwestorów. Co więcej, chcemy powiedzieć, że to jest powszechna praktyka na giełdach kryptowalutowych różnych, jeżeli na pewno tych czołowych. I teraz powiedzmy sobie szczerze. Tutaj można nawet powiedzieć, że ten market making jest robiony po prostu przez arbitraż, tak? Czyli ciągłe dbanie o to, żeby było wyrównanie kursu, i to jakby patrząc na ruch, który występuje na giełdzie, to on odbywa się automatycznie, zupełnie przez nas jest niekontrolowany. Tak. I teraz, czy token KNG jest czy jest animowany? Przede wszystkim jest animowany przez naszego bota, który skupuje tokeny cały czas. On skupuje w różnych odstępach cały czas za całe fee, które przecież my zbieramy. On skupuje tokeny KNG, więc to tutaj nie ma takiej potrzeby jakieś bardzo mocno animować, ale oczywiście dbamy o to, żeby była głębokość rynku, o to, żeby spread był nieduży, dbamy o to, żeby można było zrealizować zlecenia. Uważam, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałeś, bo się pojawił komentarz od razu też, żebyśmy go wyświetlili. Ostatni, ale market making zapewnia płynność, a to są transakcje nie wpływające na płynność, bo są realizowane bez obecności w order booku, no bo nasz bot na bieżąco skupuje po market price. To znaczy, tak jak jakby jest wiadome, my całą naszą prowizję, wszystko, co każdego dnia zarobimy, przeznaczamy na skup. Natomiast nie robimy jednego skupu w ciągu jednej godziny, tylko rozkładamy go na szereg takich losowej wielkości skupów, tak żeby to było rozłożone w miarę równo przez cały dzień. Tak jest. I to wynika właściwie z naszej tokenomii, z doktryny, którą wyznajemy. Uważamy, że jest to bardzo dobre i faktycznie te zlecenia nie są dodawane do order booka, jak każde zlecenie, które jest robione po najlepszej cenie, czy po bieżącej cenie, one po prostu jest realizowane od razu. I to są realne transakcje. To znaczy te tokeny, które my skupujemy, kolekcjonujemy do końca dnia i w nocy o godzinie, już nie wiem której, bo to o północy, tak? Nie o pierwszej w nocy, czy o północy. To jest pierwsza w nocy polskiego czasu, bo to jest północ UTC. Jakby rozdzielamy te tokeny pomiędzy wszystkich pozostałych posiadaczy naszego tokena na POS-ie. Dobra. Dwie sprawy. Konkurs i ważne ogłoszenie. Tak, i ważne ogłoszenie. W takim razie, moi drodzy, zaglądamy w tej chwili tutaj do odpowiedniego miejsca i oto informacja jest taka, że nagroda wynosi dzisiaj 39,4 kangi. To jest pierwsza wiadomość. No, gratulacje. Możesz w ogóle, Łukasz, szybko policzyć, ile to jest w dolarach albo w złotówkach? 120-130 dolarów, 150. No właśnie, na wizji zawsze się gorzej liczy. 39, ile powiedziałeś? 2, tak? 30, no 40. 150 dolarów niecałe. No i pięknie, to już są całkiem fajne pieniądze i nagroda udaje się do Dawida Małasiewicza. Dawid Małasiewicz, proszę udaj się do najbliższej kolektury, żeby odebrać tę nagrodę, a jeżeli nie znajdzie się w swojej okolicy, po prostu napisz do nas maila, a my wydamy Ci Twoje tokeny KNG. Gratulujemy. No i oczywiście zapraszamy wszystkich do tego, żeby dziś, jutro, tak, w komentarzach pisali o cenie, jaka będzie, cenie Bitcoina, jaka będzie na Kandze w przyszły wtorek o godzinie 9. Tak. Uwaga. Nagroda będzie wynosiła 10% lajków, czy 10% łapek w górę pod filmem z dzisiejszego kwadransa, więc jeszcze jedna zachęta do tego, żeby subskrybować i rozpowszechniać ten film, tak żebyśmy mieli jak największe zasięgi. Łukasz, co się wydarzyło na rynku KNG ostatnio? Szczerze mówiąc nie wiem. Znaczy mogę powiedzieć, co się wydarzyło. Były faktycznie bardzo gwałtowne wzrosty.
Na początku kojarzyliśmy to z tym, że wyprzedały się wszystkie wieloryby. Wszystkie wieloryby, które mieliśmy z pierwszych faz inwestycji, gdy giełda startowała, już zniknęły. Można powiedzieć, że nie mamy jakichś dużych akumulacji. Coraz więcej osób posiada konto POS, coraz bardziej jest to rozłożone pomiędzy bardzo wielu uczestników. No, dla nas cały czas za mało. Chcielibyśmy, żeby było 10 razy więcej tych kont. Dobra. Ale natomiast cena wzrosła, ponieważ mamy takie przekonanie, że środowisko zaczyna wyczuwać, co zamierzamy zrobić. A mamy plan wyjątkowy i faktycznie chcemy się odbić w historii nie tylko polskich, europejskich, ale w ogóle światowych kryptowalut. I zamierzamy ten plan częściowo ogłosić kiedy? W czwartek o 12:30. W ten czwartek, który będzie, zapraszamy wszystkich. Nie możemy obiecać, że będziemy odpowiadali na wszystkie pytania. Możliwe, że nawet nie odpowiemy na żadne, bo mogą wykraczać poza naszą wiedzę, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś nowego, coś, co naszym zdaniem będzie początkiem nowej ery, to zapraszamy w czwartek o 12:30 na YouTubie. Zapowiedź filmu się pojawi już zaraz na naszym kanale, więc będzie można zapisać sobie przypomnienie. No myślę, że będzie bardzo ciekawie. Tak, no bo faktycznie zamierzamy w kontekście Kangi i naszego tokena zrobić coś wyjątkowego. Oto pojawi się, no coś nowego, już więcej nie możemy powiedzieć, ale sami jesteśmy tym bardzo mocno podekscytowani. A zatem zapraszamy w czwartek na 12:30 i od razu też możemy zaprosić na ciąg dalszy w sobotę wieczorem na No Comment, bo tam również będą podane odpowiednie informacje, no i będzie się działo. Tak, można powiedzieć, że warto śledzić teraz newsy. My pomału układamy całą układankę. Jak będziemy mieli kolejne kawałki ułożone, to będziemy zdradzali. Teraz pierwszy kawałek w czwartek o 12:30 zapraszamy. Tak jest. No i to chyba wszystko. Ocencie nas. Ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Przypominamy, 1 zmarnowaliście mi pół godziny mojego życia, a 6 warto było. Także czekamy na oceny i widzimy się w czwartek. Dzięki, Łukasz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Sławku. Cześć.